Obserwując ostatnie komentarze pod moimi filmikami, a zwłaszcza pod filmikiem na temat naprawy błędu ładowania akumulatora w zestawie wskaźników, coraz częściej zauważam różnego typu zapytania. Jak skasować inspekcję serwisową? Dlaczego nie mam tutaj na tym centralnym wyświetlaczu logo Renault, a chciałbym mieć? Jak to zrobić? Czy można zastosować zegary z modelu poliftowego? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Czym generalnie różnią się te zestawy wskaźników? Co z czym połączyć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie powstaje ten oto film. Porozmawiamy sobie o wszystkich trzech typach zestawów wskaźników wykorzystywanych w trakcie produkcji Laguny 2 pierwszej generacji. Począwszy od najuboższej wersji zestawu wskaźników poprzez wersję dla tak zwanego wyższego poziomu wyposażenia na wersji z tak zwanego okresu przejściowego kończąc. Postaram się rozwiać jak najwięcej mitów, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań oraz Waszych wątpliwości. Opis zestawu wskaźników rozpoczniemy od najprostszej jego wersji, czyli wersji dla tak zwanego niższego poziomu wyposażenia. Istnieje kilka odmian wizualnych tych zegarów. Te tutaj plastikowe obwolutki możecie mieć w wersji srebrnej, w wersji popielatej lub tak jak tutaj w wersji szarej. Różne bywały również wersje podświetlające, akurat tutaj mamy czerwone wskazówki i białe tarcze. Te zegary obsługują generalnie wszelkie funkcje pojazdu, za wyjątkiem układu syntezy mowy, układu kontroli przepalenia żarówek oraz rozszerzonej funkcjonalności systemu kontroli ciśnienia w ogumieniu, polegającej na wyświetlaniu aktualnego ciśnienia każdego z 4 kół. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy w takim przypadku w ogóle nie możemy mieć systemu kontroli ciśnienia w ogumieniu. Otóż możemy. Jest tutaj zresztą stosowna kontrolka przebitej opony. System informuje nas jedynie o fakcie, iż z któregoś koła uchodzi powietrze, serią błyśnięć tej kontrolki lub jej stałym świeceniem. Informacje te uzupełnia oczywiście ten dodatkowy wyświetlacz koło radia lub kolorowy wyświetlacz nawigacji dla wersji, które ją posiadają. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy mając tego rodzaju zestaw wskaźników, czyli ten, jak to się mówi, uboższy, można mieć w samochodzie zamontowany tempomat. Oczywiście bez problemu możecie sobie dołożyć tempomat. Po załączeniu tempomatu tutaj w tym miejscu mamy kontrolkę, a ten prosty wyświetlacz kilometrów zmienia nam się w wyświetlacz zadanej prędkości. Również ogranicznik prędkości działa tutaj bezproblemowo. Te zegary obsługują te funkcje. Ten typ zegarów nie daje się jednak diagnozować w jakikolwiek sposób przy pomocy urządzeń komputerowych, DDT, tudzież klipa. Ten zestaw wskaźników oferuje jedynie prostą diagnostykę, czyli tak zwany autotest, który możemy wywołać przytrzymując wciśnięty klawisz przewijania informacji komputera podkładowego i w tym samym momencie wsuwając kartę do końca na pozycję zapłonu. Po wyświetleniu tego typu planszy możemy już oczywiście puścić manetkę. Tak jak widzicie, wskaźniki wychyłowe testują się. Mamy również wyświetlone wszystkie segmenty wyświetlacza ciekłokrystalicznego. I teraz krótkie naciśnięcia przełącznika komputera pokładowego na manetce z wycieraczek powodują kolejno wyświetlenie ilości paliwa w litrach pozostałego w zbiorniku. Następne kliknięcie to jest wskazanie tak zwanego przepływu paliwa w litrach na godzinę. Uruchamiając silnik będziemy mieli tutaj aktualne zużycie paliwa przez silnik w litrach na godzinę. Ta informacja pochodzi oczywiście z komputera wtrysku. Dalej widzimy ekran zapamiętanych przez tablicę błędów. To są akurat błędy historyczne nie pochodzące z tego samochodu. Pierwsza literka T oznacza wykrycie usterki dotyczącej informacji pochodzących z komputera wtrysku paliwa, nawet jeżeli ona teraz nie występuje. Może się tutaj także pojawić literka J, która oznacza wykrycie błędu sondy poziomu paliwa. Literka D na trzecim miejscu, która będzie również oznaczała utratę komunikacji z kalkulatorem wtrysku. Natomiast czwartym błędem jest mała literka H, co oznacza, że kiedyś w przeszłości miała miejsce przerwa w połączeniu lub awaria czujnika poziomu oleju silnikowego. Przechodząc dalej, powracamy do pierwszego ekranu. Jeżeli chcecie skasować błędy zachowane w pamięci zestawu wskaźników, wystarczy, że krótko naciśnięcie klawisz kasowania na zestawie wskaźników. Wskaźniki powrócą do normalnej pracy, natomiast błędów już nie będzie. Co jest oznaką, że
w tym akurat aucie te błędy nie występują. Jeżeli po takim kasowaniu te błędy by Wam tutaj zostały, to znaczy, że błąd jest tak zwany istniejący, czyli należałoby przyjrzeć się odpowiedniemu obwodowi lub czujnikowi. Jeżeli nie chcecie kasować usterek, wystarczy, że po prostu wysuniecie kartę. Usterki pozostaną w pamięci. Ktoś kiedyś zapytał mnie również, jak to jest z dźwiękiem kierunkowskazów i innymi odgłosami. Otóż każdy z zestawów wskaźników posiada w sobie malutki głośniczek, który powoduje właśnie te cykania, jak i pikanie przy zamykaniu drzwi. Przypomina również o załączonych światłach oraz pozostawionej karcie. Informuje on również o niezapiętych pasach bezpieczeństwa. Tak więc jeżeli chcielibyście sobie wyciszyć zestaw wskaźników, to tutaj u góry macie przetwornik piezoelektryczny. Wystarczy sobie go wylutować i nie będziecie mieli już żadnych informacji akustycznych. Komputer nie wykrywa awarii tego sygnalizatora. Często pada również pytanie o tak zwany interwał serwisowy. Przewijając sobie ekrany komputera pokładowego, odnajdujemy w końcu interwał serwisowy. Tutaj wymiana oleju jest zaplanowana za 15 138 km. No i pytacie mnie, czy tą wartość można sobie zmienić. Otóż w przypadku najprostszej wersji zestawu wskaźników, których nie możemy diagnozować komputerem, producent, wypuszczając dany pojazd na rynek o na przykład szczególnych warunkach, jeżeli chodzi o zużywanie się pojazdów, czyli na przykład krajów o wysokich mrozach i tak dalej, tak zwane szczególnie trudne warunki eksploatacji, jest to zresztą opisane w instrukcji obsługi pojazdu, to taki zestaw wskaźników jest fabrycznie wyposażony w program, który przewiduje wymianę oleju na przykład co 15 000 km. Producent zestawu wskaźników zresztą w pamięci mikroprocesora przewidział możliwość wielu interwałów, czyli aby serwisant mógł decydować o tym, czy będziemy wymieniali olej co 10 000, co 15, co 20 lub co 30. Jednak koniec końców Renault nie zdecydowało się na ten krok i akurat trafiające do Europy pojazdy w większości przypadków posiadają licznik, który ma jedynie zaprogramowaną wartość 30 000 km. Chcąc skasować inspekcję olejową, przytrzymuję oczywiście przycisk kasowania i trzymam go nieprzerwanie do momentu, aż przebieg nie zacznie nam mruga, trzymam dalej przycisk, pojawia się pierwsza wartość, czyli 30 000. Jeżeli nasze zegary obsługiwałyby więcej możliwości interwałów olejowych, tak zwanych, to przytrzymując przycisk kasowania inspekcji, po kolei będą nam mrugały różne wartości. Po prostu puszczam przycisk na wartości, która mnie interesuje i jest ona zaprogramowana. W tym momencie mamy do wyboru akurat tylko jedną wartość, czyli te 30 nieszczęsne 30 000 km. No i inspekcja jest w tym momencie skasowana. Należałoby w tym miejscu również sprostować pewną nieprawidłową informację, jaką zresztą rozpowszechnia Renault w swoich oficjalnych materiałach serwisowych. Jakoby wartość przebiegu tzw. inspekcji olejowej można było ustalać łącząc się z kalkulatorem wtrysku. Owszem, kalkulator wtrysku rozmawia z zegarami, jeżeli tak to można nazwać, nawet z tą najprostszą wersją, niższą wersją wyposażenia. Natomiast zarówno w DDT, jak i w klipie nie ma nigdzie informacji odnośnie wpisywania ewentualnego przebiegu do wymiany oleju. Także można stwierdzić, że być może taka funkcja była planowana, ale nie doszła do skutku. Jeżeli macie jakąś większą wiedzę w tym zakresie ode mnie, piszcie śmiało w komentarzach, na pewno je wyróżnię i uzupełnimy sobie wspólnie ten film o jakieś dodatkowe informacje. Szukałem również w innych modułach, module ABS-u i tak dalej, które mogą mieć z tym związek, wszak ABS dostarcza nam informacji o prędkości, no ale niestety nigdzie tego nie znalazłem. A troszeczkę tych aut jednak przewinęło się przez moje ręce. Często padają także pytania, czy możliwe jest przejście z takiej wersji zestawu wskaźników na taką, jak to nazywacie, poliftową, bądź z takiej wersji na wersję z tym dużym wyświetlaczem, ale jeszcze w fazie pierwszej. Otóż jak najbardziej ten manewr jest możliwy, gdyż kostki połączeniowe w każdej z tych trzech wersji zegarów są identyczne. Identyczne są także sygnały tutaj biegnące. Wystarczy po prostu przełożyć zestaw wskaźników na taki, jak nas interesuje, zwracając jedynie uwagę, aby w przypadku wersji silnikowej benzyna kupić po prostu zegary od benzyny, czyli kwestia jest tutaj obrotomierza. Dla diesla diesel. Nie ma znaczenia, z jakiej pojemności silnikowej kupicie zegary, jest to w pełni kompatybilne. Ważny jest rodzaj zasilania paliwem, czyli benzyna lub diesel, oraz oczywiście jednostki, czyli kilometry na godzinę, no chyba że komuś nie przeszkadzają mile.
rodzaj numer 2, czyli licznik laguny drugiej fazy pierwszej, tak zwanej wyższej wersji wyposażenia. Czym się różni od pierwszego? Ano przede wszystkim mamy tutaj tak zwany kolorowy wyświetlacz, bo tak naprawdę jest to monochromatyczna matryca podświetlana w 3 kolorach: białym, żółtym oraz czerwonym. Komputer pokładowy nie zmienił swoich funkcji, nadal mamy to samo, co mieliśmy w zegarach najniższej wersji wyposażenia. Jeżeli chodzi o wersję z automatyczną skrzynią biegów, to w poprzednim rodzaju zegarów, w przypadku wersji z automatem, mieliśmy tutaj dodatkowy wyświetlacz LCD, który wskazywał nam włączony bieg oraz ewentualną konieczność wciśnięcia hamulca. Natomiast tutaj te informacje w przypadku wersji z automatem pojawiają się na głównym wyświetlaczu. Te zegary generalnie występowały w 2 wersjach wizualnych, czyli takiej jak mamy tutaj, z tak zwanymi rzadkimi kreseczkami przy wskaźnikach temperatury cieczy oraz poziomu paliwa. Ta wersja zestawu wskaźników posiada gęściej rozmieszczone podziałki od poziomu paliwa oraz temperatury silnika. Takie były generalnie pierwsze wersje wizualne zegarów. Wersja z rzadszymi podziałkami była później. Generalnie występowały tutaj różne wersje oprogramowania z logiem Renault, podczas pracy bez loga. Istniały także wersje oprogramowania, w którym dało się zmienić interwał do wymiany oleju, a jak go zmienić zaraz Wam pokażę, oraz takie, które na sztywno miały ustawiony interwał olejowy 30 000 km. Jak poznać najprościej wersję oprogramowania, która jest zainstalowana? Otóż wykonując tak zwany autotest, tak jak w poprzednim przypadku, wciskacie manetkę komputera pokładowego, wsuwając kartę, przechodzimy do testu i teraz kolejno naciskając manetkę mamy teraz wyświetlony logotyp Start. Dalej naciskając mamy komunikat o niskim poziomie paliwa, o braku ładowania i to jest tyle. W nieco innej wersji oprogramowania zamiast prostego testu 3 kolorów wyświetlacza centralnego mieliśmy przełączane przyciskiem komputera pokładowego wszystkie możliwe do wyświetlenia informacje na komputerze centralnym. Ta wersja zegarów występowała niezwykle rzadko w naszych lagunach. To pierwsza oficjalna wersja oprogramowania. No z tą wersją zestawu wskaźników wiąże się Wasze kolejne pytanie, czyli jak zrobić sobie, aby mieć logo Renault tutaj w centralnym wyświetlaczu. No generalnie najczęściej oprogramowanie zawierające to logo, ten tak zwany wygaszacz ekranu, miały zegary z tą gęstą podziałką, aczkolwiek nie jest to regułą. Oto przykład. Ja tutaj mam u siebie również logo Renault, natomiast nie posiadam gęstej podziałki. Podobnie były także wersje zestawów wskaźników wyświetlające na ostatnim ekranie komputera pokładowego ciśnienie w oponach, tam gdzie zakładka była serwis. No są takie zegary. Ja tutaj mam to również u siebie, niestety mam zimowy komplet kół bez zaworów z czujnikami i mam to wyłączone. Ta wersja zdarzała się niezwykle rzadko. Na czym nam różnią się te zegary? Przede wszystkim obsługują syntezę mowy, obsługują system kontroli przepalenia żarówek oraz potrafią nam tutaj w wyświetlaczu centralnym wyświetlać aktualne ciśnienie w oponach. Kolejna informacja, jaką powinniście wiedzieć, bo często o to pytacie. Te zegary również pasują do każdej wersji silnikowej, jeżeli tylko mają obrotomierz benzynowy, czyli jeżeli chcecie je kupić, kupujcie je po pierwsze benzyna do benzyny, diesel do diesla, po drugie kilometry na godzinę, a nie mile. Pozostałe parametry zegarów jesteśmy w stanie skonfigurować za pomocą komputera. Generalnie te zegary komunikują się po linii diagnostycznej K, pomimo tego, że mają CAN. CAN służy im jedynie do wymiany informacji pomiędzy wszystkimi sterownikami, odczytywania ich stanów, obrotów silnika itd. Natomiast diagnostyka tej deski przeprowadzana jest po linii CAN. Pokażę Wam teraz taką przykładową diagnostykę i konfigurację za pomocą 2 narzędzi Renault CAN Clip oraz DDT 2000. Po poprawnie nawiązanej komunikacji, uzyskaniu numeru WIN, sprawdzeniu sieci multiplexowej, wybieramy sobie w klipie moduł tablicy rozdzielczej i przechodzimy do jego badania. No tutaj mamy
ogólne, główne parametry kalkulatora. Tak jak widzicie, przejdę sobie do zakładki odczyt stanów oraz parametrów. Tak jak widzicie, mamy tutaj informacje dotyczące różnych wejść, poziomu płynu, spryskiwaczy, hamulca ręcznego itd. W informacjach pomocniczych mamy stany wciśniętych przycisków. Dotyczy tutaj to syntezy mowy, przycisku przewijania informacji na komputerze pokładowym oraz mamy tutaj ewentualny błąd informacji z komputera wtrysku na temat wydatku paliwa. W identyfikacji kalkulatora macie oczywiście numer WIN, wersję programową itd. No i to jest w zasadzie wszystko. Natomiast nas bardziej interesuje tryb naprawy, czyli możliwość zaprogramowania zestawu wskaźników pod konkretny samochód, zmiany języka itd. Tak jak widzicie, mamy tutaj typ pojazdu Laguna 2, język angielski, skrzynia biegów manualna, jednostka ciśnienia oraz system regulacji odległości, który w Lagunie 2 nie występuje. Chodzi po prostu tutaj o adaptacyjny tempomat, ten z radarem umieszczonym w zderzaku. Versatis posiadał taką opcję. W parametrach zapisanie konfiguracji możemy sobie to wszystko zmieniać. Wchodzimy sobie na przykład w typ pojazdu, wybieramy, czy jest to Laguna 2, czy jest to Versatis i dajecie tutaj zatwierdź. Czyli jeżeli zakupicie sobie takie zegary, to wchodzicie sobie tutaj w te konfiguracje. Następnie typ skrzyni biegów, manual albo BVA, czyli automatyczna skrzynia. Na tym samym ekranie możemy oczywiście zmienić sobie wersję językową. Wersja językowa to wersja naszych komunikatów na wyświetlaczu oraz syntezy mowy, jeżeli ją posiadamy. Oczywiście jednostka ciśnienia w oponach, bary lub PSI oraz system regulacji odległości. Oczywiście tutaj zawsze wybieramy opcję bez. W zakładce inne parametry macie jedynie możliwość zapisu numeru WIN. No w wyczyszczeniu mamy kasowanie pamięci usterek. No to w zasadzie cała konfiguracja tablicy wskaźników. Jeżeli mielibyście wersję zegarów z możliwością zmienienia przebiegu pozostałego do wymiany oleju, to tutaj taka informacja nam się pojawi i będzie można ją wprowadzić. Także tak wygląda konfiguracja klipem. Jeżeli zaś chodzi o diagnostykę za pomocą aplikacji DDT 2000, to oczywiście z listy sterowników wybieram sobie tablicę wskaźników, zaznaczamy sobie ją, ikona monitorka standardowo, kółeczko i start. W pierwszej zakładce mamy oczywiście stan wszelkich wejść oraz błędy. Możemy je oczywiście kasować. Przejdźmy sobie do identyfikacji oraz konfiguracji. No tutaj, tak jak widzicie, mamy naszą aktualną konfigurację, czyli język zestawu wskaźników, rodzaj pojazdu, czyli Laguna 2, jednostkę ciśnienia, obecność Active Cruise Control, czyli aktywnego tempomatu, typ skrzyni biegów, no i interwał wymiany olejowej w kilometrach oraz w miesiącach. Niestety tutaj ten zestaw wskaźników nie pozwala nam na zmiany, mamy tutaj dlatego 0 km. Jeżeli przekładacie zegary z innego samochodu, to tutaj ustawiacie sobie odpowiedni język komunikatów, typ pojazdu, jednostkę ciśnienia, aktywny tempomat, skrzynię biegów itd. Jeżeli dokładacie również syntezę mowy, to pamiętajcie, że aby synteza była poprawnie wykryta przez zegary, konieczne jest podłączenie zasilania syntezy równolegle do zasilania zestawu wskaźników. Jeżeli odłączacie akumulator na czas wymiany wskaźników, to oczywiście bardzo dobrze i synteza zostanie poprawnie rozpoznana. Natomiast jeżeli tego nie robicie, no to niestety zegary nie rozpoznają syntezy i będzie się to wiązało po prostu z tym, że ona nie działa. Jako że nie mamy tutaj do wyboru włączenia tudzież wyłączenia syntezy mowy, a komunikacja pomiędzy zegarami a syntezatorem mowy jest po linii CAN i one po prostu automatycznie się nawzajem odnajdują, ale tylko jeżeli mają w tym samym momencie podane napięcie zasilające, to napięcie stałe przed kluczykiem. Także tutaj temat również jest bardzo prosty, łatwy i przyjemny. Jeżeli chodzi o zmianę jakiegokolwiek parametru na przykładzie języka, na przykład wybieram sobie język niemiecki, który chcę mieć, klikam język oraz zapis konfiguracji. Zegary nam się resetują. ESP ausgeschaltet. ESP wyłączone po niemiecku. Zobaczcie, spróbuję z powrotem powrócić do angielskiego. Dam sobie język i mamy tutaj error, no reply for request. No i to nic nam nie daje, on się nie zaprogramuje. Musimy się ze sterownikiem rozłączyć, czyli klikam dezaktywację zielonego kółeczka. Ponownie połączyć. No i teraz wybieram sobie ponownie angielski, język, zapis. I działa. ESP switched off.
Podobnie robimy z każdą konfiguracją, pojedynczo. No i zegary mamy przeprogramowane. No i w końcu trzeci rodzaj zestawu wskaźników montowany fabrycznie w Renault Laguna 2, faza pierwsza. Wygląd zewnętrzny uległ nieznacznej zmianie w porównaniu do zestawu wskaźników, który pokazałem Wam wcześniej. Ten zestaw wskaźników był montowany na początku roku 2004 oraz w końcówce rocznika 2003. No a jak to było? Mianowicie pod koniec produkcji Laguny 2 przedliftowej producent najwyraźniej nie miał już zapasu starszej wersji zestawu wskaźników. Produkcja była już przekierowywana pod kątem właśnie tych nowych zegarów i w przedliftówkach owszem montowano tego typu zegary na wyposażeniu standardowym. Użytkownik takiego pojazdu otrzymywał w fabrycznym komplecie dwie książki. Pierwsza książka to normalna instrukcja obsługi. Tak jak widzicie, model przedliftowy. To jest akurat wersja niemiecka, ale to akurat dużego znaczenia nie ma. Tutaj mamy opisaną tą prostszą tablicę oraz mamy opisaną naszą starą, jak to można powiedzieć, tablicę wyższego poziomu wyposażenia. To jest jej stary rodzaj razem ze starymi komunikatami dotyczącymi na przykład włożenia karty i tak dalej. No tak jak widzicie, usterka wtrysku przykładowo. No i oczywiście opis komputera pokładowego. Natomiast oprócz tej książki otrzymywaliśmy tak zwaną erratę. Tutaj jest taka errata. Również widzicie Lagunę 2 przedliftową. I ta książka ma w sobie tak naprawdę jedynie opis zmian zestawu wskaźników w wersji przedliftowej. Za to w wielu językach. Nie jest to specjalnie grube. Jest to niecała połowa instrukcji, normalnej instrukcji obsługi tego pojazdu. I tutaj mamy już nową deskę montowaną do naszych przedliftowych Lagun 2. Tak jak widzicie, mamy tutaj nawet opisaną syntezę mowy, która, jak dobrze wiecie, nie występowała już w wersjach poliftowych Lagun 2. A tutaj jest oczywiście opisana. No tak jak widzicie, tutaj już nie ma tylu grafik. W zasadzie jest tylko ciśnienie powietrza w ogumieniu, słaba bateria karty, o której wspominałem, i tak dalej. No tak jak widzicie, już mało jest symboli graficznych, jedynie te najważniejsze. No i oczywiście opis komputera pokładowego w jego nowym stylu. No i inne języki. Jest to oczywiście jeden z dowodów na to, że takie zegary były w standardzie. Znajomy kiedyś kupił sobie taki samochód już z takim nowym zestawem wskaźników, nowy z salonu. Pamiętam jak dziś, że miał bardzo duży problem, aby sprzedać później ten samochód, gdyż kilka osób zarzucało mu, że podmienił sobie zegary, aby obniżyć przebieg i że takie zegary nigdy w wersjach przedliftowych nie występowały. Oczywiście, że występowały. To jest na to najlepszy dowód. Co uległo tak naprawdę zmianie w stosunku do zestawu wskaźników, który pokazałem Wam wcześniej? No na pewno mamy nieco brzydsze komunikaty. Na pewno ten żądający od nas włożenia karty nie ma już animacji. W żadnej wersji tegoż zestawu wskaźników nie ma także stałego wyświetlania logotypu Renault. Również gdy włączymy sobie zapłon, różnicę widać na pierwszy rzut oka. Troszeczkę inny test. No ja tutaj akurat nie mam podłączonej w ogóle kierownicy, ale przez chwilę widzieliście napis start. Nie ma już tej charakterystycznej, ładnej strzałki. Wiele innych komunikatów o błędach, na przykład usterka układów wtrysku paliwa i różnych innych systemów nie ma już niestety graficznych piktogramów. Jest to związane bezpośrednio z faktem, iż ten zestaw wskaźników obsługuje wiele nowych funkcji, jakie przynosi nam ze sobą faza druga, czyli wersja poliftowa Laguny 2, a procesor w zegarach to jest ta sama stara, sprawdzona Motorola, która ma taką samą ilość pamięci wewnętrznej, nie jest ona rozszerzona dodatkowo żadnym procesorem, dlatego niestety coś za coś producent musiał z czegoś zrezygnować. Wygląd tych zegarów jest Waszą indywidualną sprawą. Mnie osobiście te zegary w ogóle się nie podobają. Dodatkowo mają mniejszy odczyt wskazania poziomu paliwa oraz temperatury silnika. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś bardziej czytelne. Za to ilość informacji emitowanych przez wyświetlacz jest tutaj nieco większa. Mamy przede wszystkim dwie fizyczne kontrolki stop oraz serwis, które nam tutaj nie zasłaniają tego dużego wyświetlacza. Kolejną sprawą
jest informacja o otwarciu drzwi oraz klap na tym wyświetlaczu. Deska po prostu czyta sobie te informacje z sieci CAN, podobnie jak ten centralny wyświetlacz koło radia lub nawigacja. No generalnie na plus moim zdaniem należy zaliczyć fakt, iż zniknął nam tutaj fizyczny przycisk na desce. Teraz już wszystkie funkcje łącznie z kasowaniem obsługujemy sobie przyciskiem manetki. Jest to zdecydowanie na plus, dlatego że tutaj ten otwór wraz z tym przyciskiem nie był w żaden sposób uszczelniony, no i nieco kurzu dostawało się po prostu do zestawu wskaźników, psując efekt wizualny. Także tutaj producent troszeczkę bardziej przemyślał ten temat. Jeżeli chodzi o menu dostępne dla użytkownika, to oczywiście pierwsze naciśnięcie manetki standardowo pokazuje nam poziom oleju, czyli wyświetla elektroniczny bagnet. Kasowanie inspekcji olejowej w tym przypadku możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszy klasyczny sposób z wykorzystaniem naszej manetki i wycieraczek to jest ustawienie sobie oczywiście na wyświetlaczu wskazania inspekcji, po czym przytrzymujemy przycisk na manetce. Najpierw mruga nam przebieg, później mruga nam interwał. Puszczając mamy zapamiętane 30 000 km. Fajną informacją wyświetlaną dodatkowo przez ten zestaw wskaźników jest stan baterii karty, czyli odczytywanie poziomu naładowania baterii. Zawczasu poinformują nas te zegary o tym, że nasza bateria w karcie wymaga już wymiany. Oczywiście odczytywane jest to po sieci CAN z modułu zespołonego wnętrza, który to nawet w najprostszych wersjach tych aut dysponuje taką informacją, ale dotychczas była ona dostępna jedynie dla serwisu, a teraz zdecydowano się już na wyrzucenie jej na wyświetlacz. Kolejną subtelną różnicą jest fakt, iż występuje tutaj kontrolka grzania świec żarowych zamiast komunikatu graficznego na wyświetlaczu centralnym jak w starszej wersji. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż przy niskich temperaturach szybko zmieniające się tutaj symbole w trakcie gdy zegary jeszcze nie są nagrzane, na przykład odpalamy diesla po nocy, powodowały rozlewanie się tych komunikatów. Jak wiecie doskonale, na mrozie wyświetlacze LCD nie czują się zbyt dobrze i te wskazania są takie bardzo powolne. Do tego podchodziło jeszcze zmiana właśnie koloru podświetlenia tego wyświetlacza, bo on sam sobie oczywiście kolorowy nie jest, tylko podświetlenie zmienia barwę. No i że tak powiem, nie wyglądało to za ciekawie w dieslach, zresztą zapewne sami wiecie. Kolejną subtelną różnicą jest fakt, iż jeżeli macie skonfigurowaną kontrolę ciśnienia powietrza w ogumieniu, to w dowolnym momencie jazdy możecie sobie przejść, tutaj jest taki ekran z kontrolą ciśnienia, ale ta funkcja również była w jednej z wersji oprogramowania starszych wskaźników, także w sumie żadna nowość. Ale tutaj jest już w każdej wersji oprogramowania, tak więc jeżeli używacie nadal czujników ciśnienia w ogumieniu, to tutaj możecie sobie w dowolnym momencie w trakcie jazdy po prostu odczytać wartość ciśnienia. Jest ona pokazywana na ostatnim ekranie, tutaj jak macie interwał serwisowy, to tutaj w tym momencie się to wyświetli. Jak diagnozujemy te zegary? Możemy połączyć się z nimi zarówno komputerem, oczywiście dostępny jest również test tego zestawu. Wywołujemy go tak jak i w poprzednich wersjach poprzez przytrzymanie manetki komputera pokładowego i równoczesne wsunięcie karty. Puszczamy. Zestaw wskaźników oprócz wyświetlaczy testuje nam również kontrolki. Klikając na manetce możemy sobie przechodzić dalej. Również mamy tutaj ilość litrów w zbiorniku. Również mamy logo producenta i jednocześnie test białego koloru podświetlenia wyświetlacza centralnego. Przechodzę dalej, mamy u góry wskazanie spalanego paliwa w litrach na godzinę z komputera wtrysku, tak jak w poprzednich wersjach, oraz przy okazji test żółtego podświetlenia matrycy. Przechodzę dalej, mam ekran informujący nas o błędach. Znaczenia literek są identyczne we wszystkich, to już omawiałem przy pierwszych zegarach, oraz test czerwonego podświetlenia wyświetlacza centralnego. No i powracamy do początku. Tutaj chcąc skasować błędy, ustawiam się na błędach i oczywiście trzymam przycisk długo. Z tymi zegarami, jeżeli chodzi o połączenie komputerowe, niestety już nie połączymy się poprzez linię K. Tak jak wspominałem wcześniej, poprzednia wersja zestawu wskaźników dla tak zwanego dużego wyposażenia, czyli ta z wyświetlaczem, komunikowała się z innymi komputerami na pokładzie naszego samochodu poprzez sieć CAN. Za to jej diagnostyka, jak i pozostałych modułów w lagunie drugiej przedliftowej, odbywa się po linii K, w związku z czym wystarcza Wam zwykły kabel za 3 dyszki
oraz program DDT w wersji Lite. Natomiast ten najnowszy zestaw wskaźników, jako że był przez założenia producentów projektowany już pod nową wersję samochodu, łączy się z naszym komputerem jedynie poprzez sieć CAN. W związku z czym podłączymy sobie sondę Renault CAN Clip. Ja wykorzystam osobiście wersję Clipa 160. Standardowo łączymy się z autem. Możemy skorzystać sobie oczywiście z wykrywania numeru VIN. Jeżeli jesteście świeżo po wymianie zestawów wskaźników i łączycie się po to, aby sobie je przyuczyć do swojego samochodu, należy koniecznie zaznaczyć wymuszanie ponownej identyfikacji modułów elektronicznych, ponieważ jeżeli wcześniej diagnozowaliście swój samochód przy użyciu tego klipa, to on będzie pamiętał waszą konfigurację samochodu, że w nim nie macie tego typu zegarów i nie będzie nawet próbował się z nimi łączyć. Tak więc zaznaczymy i uruchamiam test kalkulatorów. Standardowo, tak jak w normalnym klipie się to wszystko odbywa. Tak jak widzicie, w naszej sieci CAN jest już widoczna tablica rozdzielcza. Oczywiście kontynuujemy standardowo i możemy przejść do jej diagnostyki. Zaznaczam ją i klikam tutaj badanie. No i klikam sobie odczyt stanów oraz parametrów. Tutaj możemy zapoznać się z parametrami, jakie są czytane przez naszą tablicę rozdzielczą. Dalej w zakładce elementy wykonawcze możemy wywołać sobie poszczególne testy. Dalej w zakładce wyświetlanie. Oczywiście identyfikacja kalkulatora pokaże nam numer VIN i tak dalej. Natomiast dla tych, którzy właśnie przełożyli swoje zegary do wersji przedliftowej, a kupili z wersji poliftowej używki, na pewno pomocna będzie ta zakładka, czyli tryb naprawy. Wchodzimy sobie w niego i mamy tutaj całą konfigurację zestawu wskaźników. Oczywiście mamy mieć to skonfigurowane dla naszej wersji pojazdu, tak więc wchodzimy sobie w zakładeczkę zapisanie konfiguracji i po kolei wybieramy sobie. Aktualnie mamy język rosyjski w naszych zegarach. Wybieramy sobie na przykład angielski z listy i dajemy zatwierdź. Zegary nam się zresetują już z nowym językiem. Następnie wstecz. Konfigurujemy typ pojazdu. Tu macie z reguły Laguna 2 faza druga. My musimy przestawić sobie na normalną Lagunę 2 i to jest kolejne potwierdzenie tego, że te zegary mogły współpracować i były produkowane także z myślą o zastosowaniu w Lagunie przedliftowej. Wybieramy sobie następnie typ modułu zespolonego kabiny. Oczywiście tutaj mamy aktualnie wybrane. Wy tutaj też będziecie mieli Laguna 2 faza druga. Macie ją zmienić na Laguna 2 i zatwierdzacie. Oczywiście to samo. Typ skrzyni biegów. Skrzynia biegów manualna albo BVA, czyli automat. Mamy skrzynię manualną. Rodzaj paliwa ustawiacie wedle swojej wersji. Benzyna, diesel. Typ wyświetlacza komputera pokładowego, czyli wskazanie, w jakich jednostkach będziecie mieli wyświetlane na przykład spalanie średnie i tak dalej. Oczywiście litry na 100. Tutaj ustawiacie sobie kontrolę toru pojazdu, czyli czy macie ESP czy nie. Ktoś mnie o to pytał kiedyś w wiadomości prywatnej bodajże, dlaczego po przełożeniu zegarów niby był na klipie u kogoś, jak gdyby nie działa mu wyłączanie ESP, to znaczy nie wyświetla mu się ten taki żółty komunikat, że ESP jest nieaktywne. No właśnie dlatego ktoś, kto przekładał mu te zegary, ponieważ ten człowiek nie dysponował klipem, ale oddał samochód do serwisu, nie przestawił najprawdopodobniej tej opcji. Jeżeli tutaj macie bez, to nie działa wyłącznik ESP. Jak również nie wyświetlają się informacje związane z ESP, na przykład w trakcie poślizgu ten żółty komunikat ostrzegawczy. To tutaj należy sobie to zmienić. Kontrola ciśnienia w ogumieniu. Jeżeli macie, tak jak tutaj, to jest z. Jeżeli nie macie, macie wyłączony system, dajecie sobie bez. Ustawiacie oczywiście jednostkę odległości, kilometry lub mile, to wiadomo. Nadmierna prędkość w krajach arabskich oczywiście bez, to nas nie dotyczy. No chyba, że chcecie mieć brzęczyk przy przekraczaniu 130 na godzinę. No to wtedy możecie sobie to włączyć. Dalej, sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów, możecie sobie wyłączyć ten sygnał. Automatyczne włączanie świateł. Jeżeli macie taką funkcję w waszych lagunach, możecie sobie dać na z, wtedy będzie również informacja dźwiękowa o tym, że światła nam się załączyły. Hamulec postojowy automatyczny to kolejna ważna rzecz dla modyfikatorów swoich lagun. Jeżeli przekładacie zegary, błąd hamulca postojowego wynika z tego faktu, że właśnie mamy zwykły ręczny
manualny, to znaczy hamulec ręczny, awaryjny. Tak jak widzicie, ja tu mam już przestawione na bez. Wy z reguły macie z, więc przestawiacie sobie na bez, akceptujemy. Jednostka ciśnienia w oponach, jak wolicie, bary albo PSI. Dla fanatyków rowerowych nie będzie to żadne zaskoczenie. Dalej, regulator, ogranicznik prędkości. Ustawiacie sobie, czy mamy w aucie tempomat, czy nie, gdyż tym zegarom akurat trzeba to powiedzieć, inaczej nie będziemy mieli wyświetlanych informacji z tempomatu. No tutaj akurat ja mam. Tryb jazdy z regulatorem, ogranicznikiem prędkości. Tutaj wybieracie sobie, w tej opcji mniej więcej chodzi o to, że wskazania licznika prędkości wraz z wskazaniami wyświetlacza prędkości dla tempomatu, czyli to co sobie ustawicie, czasem się mogą Wam nie zgrywać, więc jeżeli Wam się nie będą zgrywały, będą troszeczkę różne od siebie, to tutaj można sobie to skorygować. Akurat w tym liczniku dobrze działa opcja Laguna 2 faza druga, najmniej przekłamuje. Oczywiście dalej jest synteza mowy, jeżeli ją posiadacie, ustawiacie, że jest, wtedy zegary prawidłowo będą sterowały syntezą i wysyłały do niej odpowiednie informacje, aby ta do Was mówiła. Jeżeli chcecie się pozbyć syntezy, to możecie sobie ustawić bez. Oczywiście jeżeli nie macie, ustawiacie tak jak jest. Dalej filtr cząstek stałych. Nawet macie tutaj napisane dla pojazdów Laguna 2 faza pierwsza i Velsatis faza pierwsza. Ta konfiguracja powinna mieć zawsze wartość brak, nawet w przypadku gdy filtr cząstek stałych jest fizycznie obecny w pojeździe. To informacja dla posiadaczy Disney. No i tak jak widzicie, po raz kolejny producent przewidział ten zestaw wskaźników w tym samochodzie. Dalej ustawiacie sobie pojemność zbiornika paliwa. Ja mam tutaj oczywiście 70 litrów, Laguna druga faza pierwsza oraz druga 70, dla Velsatisa 80. Pojemność rezerwowa. Dla Laguny jest to 6 litrów, dla Velsatisa 9 litrów. Aczkolwiek możecie sobie to ustawienie zmienić, jeżeli chcecie mieć nieco większą rezerwę, jeżeli chcecie, żeby rezerwa świeciła Wam wcześniej. Nie ma żadnego problemu. Pojemność zbiornika gazu nie dotyczy. No chyba, że macie fabryczną instalację gazową. Zakładka inne parametry. Aktualizacja wskazań licznika przebiegu. Jeżeli chcecie sobie skorygować licznik przebiegu, możecie podwyższyć przebieg, czyli jeżeli macie na przykład tam, nie wiem, 120 000 na desce, bo taką kupiliście, a wasze auto ma 210, możecie tutaj wprowadzić liczbę kilometrów, następnie kliknąć zatwierdź i to Wam przejdzie. Aktualny stan macie oczywiście tutaj. Możecie oczywiście lecieć tylko w górę, w dół się nie da. Jeżeli chcecie kombinować w stylu wpisać mu 999 999 km, przejechać kilometr i podwyższyć, niestety nie przejdzie. Deska zapamięta Wam, z tego co pamiętam, chyba 700 000 km, także zrobicie sobie tylko na złość. Nie próbujcie tutaj w przypadku akurat tego zestawu wskaźników takich ruchów. No i mamy to, co nas zapewne trochę bardziej interesuje, czyli częstotliwość wymiany oleju w kilometrach, częstotliwość wymiany oleju w miesiącach, przebieg pozostały do wymiany oleju aktualny w kilometrach i czas pozostały do wymiany oleju aktualny w miesiącach. Pierwsza opcja, wbrew temu co jest w niej napisane, ta konfiguracja może być używana tylko jeśli tablica wskaźników jest nowa i tak dalej, powoduje ustawienie nam domyślnego interwału olejowego, czyli tego, który możemy później wywoływać resetując interwał manetką. Czyli domyślny 30-tysięczny możemy przestawić sobie tutaj na 10 000, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Wpisujemy 10 dla 10 000, 15 dla 15 000. Ustawienie nie kasuje nam aktualnego przebiegu do wymiany oleju, a jedynie ten interwał, który możemy później zresetować z manetki. Oczywiście ja przestawiam sobie na 10, dlatego że wymieniam oleje co 10 000 km, więc sobie to przestawiam. Tablica oczywiście nam się zresetuje i jest to zapamiętane. Oraz tutaj możemy wymusić sobie miesiące. Jest tutaj domyślnie 24 miesiące, ja wpiszę 12. Tablica rozdzielcza posiada wbudowaną w siebie oczywiście podstawę czasu. Nie liczy Wam wbrew pozorom tylko kilometrów, ale także miesiące. Po więcej informacji zapraszam oczywiście do instrukcji obsługi samochodu. Natomiast dwie pozostałe opcje, czyli przebieg pozost do Vim All Act w kilometrach, możemy sobie przesunąć to, ile nam zostało tak naprawdę do tej wymiany, którą będziemy mieli teraz. Możemy skrócić sobie na przykład interwał. No jest to opcja, tak jak tutaj akurat napisali, tu się akurat zgadza, jeżeli wymieniamy zegary
i chcemy sobie przesunąć bądź nie wiem komuś skrócić ten okres do aktualnej wymiany. Oraz czas również możemy sobie skrócić. Następnie mamy kalibrację czujnika poziomu paliwa. Jeżeli jest jakieś uszkodzenie, czyli po uwadze klienta, jeżeli coś tam nieprawidłowo nam wskazuje, możemy wywołać sobie taką kalibrację. No i oczywiście możemy sobie zapisać numer VIN, tak aby numer VIN pamiętany przez zegary pokrywał się z numerem VIN pamiętanym przez pozostałe moduły elektroniczne w pojeździe. To tak, dla formalności. W zakładce wyczyszczenie możemy skasować pamięć usterek w taki sam sposób, w jaki kasujemy ją na tym autoteście wywoływanym z manetki. No tutaj przyznam, że bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że można bez problemu sobie zmienić przebieg, interwał olejowy. To jest bardzo fajna sprawa. W tych zegarach naprawdę jest to fajnie rozwiązane. No i to jest w sumie wszystko, co można w tych zegarach ustawić. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne i czytelne. A jeżeli wymienialiście zegary w swoim aucie ze starszej ich wersji na tą, która być może bardziej Wam się podoba, no to macie pełną jasność, co gdzie ustawić, tak aby zegary w 100% współpracowały. Jeżeli zamiast małego wyświetlacza radia posiadacie system nawigacji satelitarnej, to po poprawnym skonfigurowaniu naszego zestawu wskaźników, następnie wyjęciu karty zupełnie, odczekaniu chwili i ponownym jej wsunięciu do końca, nawigacja ruszy Wam bez problemu. Mam nadzieję, że film był przydatny i dosyć kompleksowo omówił wszelkie zagadnienia. Jeżeli będą jeszcze jakieś dalsze pytania, to będę je sobie powolutku zbierał, nagram Wam coś jeszcze. Póki co tyle, pozdrowienia.